Każdy, kto uczy się języka polskiego, w którymś momencie kupuje papierowy lub elektroniczny słownik. Wydaje się, że odtąd nauka będzie łatwiejsza. Jednak kiedy sprawdzasz pierwsze słowo, widzisz w nawiasach dużo skrótów, pojedynczych literek, końcówek, które nie wiadomo co znaczą i co z nimi zrobić. Dlatego dzisiaj dam Ci 5 wskazówek, jak wykorzystać wiedzę zawartą w słowniku, aby ułatwić sobie naukę. Zapraszam. Każdy dobry słownik języka polskiego zawiera, oprócz oczywiście słów, informacje gramatyczne. Dlatego umiejętność odczytywania skrótów, symboli, końcówek zawartych w słowniku może Ci bardzo ułatwić naukę polskiego. Jeśli już zaczęłaś uczyć się języka polskiego, to wiesz, że w języku polskim każdy rzeczownik ma jeden z 3 rodzajów gramatycznych. Dlatego jeśli szukasz w słowniku wyrazów, rzeczowników, obok tłumaczenia znajdziesz następujące skróty. N, czyli noun, rzeczownik. M, czyli rodzaj męski, po angielsku masculine. F, czyli rodzaj żeński, feminine. I neuter, czyli rodzaj nijaki. Jak to wygląda w praktyce? Chcesz na przykład wiedzieć, jak powiedzieć po polsku water, oraz chcesz wiedzieć, jakiego rodzaju będzie ten wyraz w języku polskim. Wpisujesz więc w słowniku wyraz water, a słownik daje Ci następujące informacje. Na górze jest N, czyli wiesz, że jest to rzeczownik, i woda jest rodzaju żeńskiego, ponieważ mamy tutaj skrót F, czyli feminine. Wyraz phone, po polsku telefon, jest rodzaju męskiego, ponieważ mamy tutaj skrót literkę M. Jeśli chcesz na przykład wiedzieć, jak powiedzieć po polsku beer, już teraz wiesz, że jest to piwo i piwo jest rodzaju nijakiego, ponieważ ma tutaj skrót NT, czyli neuter. W przypadku rodzajów mamy dużą liczbę wyjątków, dlatego ważne jest wiedzieć, jak szybko sprawdzić rodzaj. Chcesz na przykład wiedzieć, jakiego rodzaju jest wyraz night, czyli po polsku noc. Mogłoby się wydawać, że jest to rodzaj męski, ponieważ wyraz zakończony jest spółgłoską. Ale jeśli sprawdzisz w słowniku, to zobaczysz, że wyraz noc jest rodzaju żeńskiego. Skoro już wiesz, jak sprawdzić rodzaj gramatyczny w słowniku, zobaczmy, co jeszcze możesz tam znaleźć. Druga ważna informacja, którą podaje Ci słownik, to liczba mnoga. Wiesz zapewne, że tworzenie liczby mnogiej może być czasem skomplikowane. Dlatego jeśli chcesz szybko sprawdzić, czy dana forma jest poprawna, to w słowniku szukaj skrótów nom.pl, ponieważ nom.pl oznacza nominative plural, czyli mianownik liczby mnogiej. W tym przypadku liczba mnoga dla wyrazu pokój to pokoje. Kto zaczął uczyć się przypadków, ten wie, że liczba końcówek może przyprawiać o ból głowy. Tutaj słownik również przychodzi Ci z pomocą, wprawdzie nie ze wszystkimi przypadkami, ale z tymi, których utworzenie jest bardziej skomplikowane. Dlatego znajdziesz tutaj dopełniacz liczby pojedynczej, mianownik liczby mnogiej, o którym już wcześniej wspominałam, oraz dopełniacz liczby mnogiej. W zależności od słowa te formy czasem będą inne. Jedno jest pewne,
im bardziej skomplikowane formy tworzenia przypadków, tym więcej pomocy znajdziesz w słowniku. Jeśli interesuje Cię temat przypadków, to też oglądaj tę lekcję do końca, ponieważ mam dla Ciebie ważną informację. Kolejne ważne informacje, które znajdziesz w słowniku, dotyczą czasownika i jego form. Aby utworzyć formę czasu teraźniejszego, potrzebujesz oczywiście zestawu końcówek. Każdy dobry słownik zawsze podaje pierwszą i drugą osobę czasu teraźniejszego. Ponieważ znając dwie pierwsze osoby oraz ogólne zasady gramatyki, bez problemu utworzysz pozostałe formy. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku czasownika mieszkać. Słownik podaje Ci dwie końcówki am i aż. To znaczy, że jeśli chcesz utworzyć pierwszą osobę, tę część ać, końcówkę ać, zamieniasz końcówką am. Dlatego pierwsza osoba będzie ja mieszkam. Druga osoba ty mieszkasz. Znając te dwie pierwsze osoby, pozostałe formy są już regularnie tworzone. Niektóre czasowniki, zwłaszcza te bardzo popularne, mają bardziej rozbudowane opisy. Jest to związane z tym, że formy różnią się od siebie, tak jak w przypadku czasownika być. Stąd w opisie znajdziesz takie informacje jak jestem i jesteś, czyli pierwsza osoba i druga osoba czasu teraźniejszego. Dodatkowo znajdziesz tutaj formy liczby mnogiej. PT oznacza past tense, czyli formy czasu przeszłego, a 1SG future oznacza pierwszą osobę liczby pojedynczej czasu przyszłego. Także widzisz, jak dużo informacji możesz znaleźć w słowniku. I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca czasowników. Czasowniki dokonane i niedokonane oznaczone są po angielsku skrótami perf i imperf, czyli perfective i imperfective. Jest to gramatyka trochę bardziej zaawansowana, ale niesłychanie ważna w procesie nauki. Dlatego słownik jest bardzo pomocny w uzyskaniu takich informacji. Na przykład, chcesz wiedzieć, jak powiedzieć po polsku to take. Wpisujesz więc w słowniku take i słownik pokazuje Ci różne opcje. Ty chcesz sprawdzić formę brać. Masz tutaj oczywiście pierwszą i drugą osobę, ale w nawiasie masz formę wziąć. Jest to forma właśnie dokonana, czyli perfective. I teraz krótkie ćwiczenie dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie masz słownika, to być może jest to moment, w którym powinieneś pomyśleć o jego zakupie. Ale zanim dokonasz tego, sprawdź, jak wyglądają hasła w słowniku. Są słowniki, które nie podają informacji gramatycznych, ograniczają się czasem jedynie do rodzaju gramatycznego i form czasownika. Dlatego ważne jest, aby wybrać taki słownik, który będzie Ci pomagać w nauce. Ja korzystam ze słownika elektronicznego Collins. Słownik elektroniczny ma tę przewagę nad papierowym, że masz go zawsze przy sobie. Dodatkowo aplikacje rozbudowane są o różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak Words of the Day, czyli słowo dnia, czy różnego rodzaju quizy. Jeśli już masz słownik, to podziel się w komentarzu i napisz, z jakiego słownika korzystasz oraz jaki słownik polecasz innym studentom. Jeśli oczywiście podobała Ci się ta lekcja, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał lub podzielisz się linkiem z innymi studentami. I tak jak wspominałam wcześniej, ważna informacja dla wszystkich studentów, którzy chcą w przyszłości uczyć się polskich przypadków. Już niedługo rusza promocja i sprzedaż mojego najnowszego kursu o przypadkach Master the Polish Cases. Jest to kurs, nad którym pracowałam przez wiele miesięcy. Studenci, którzy ukończyli już ten kurs w grupie beta, zrobili niesamowite postępy. I co najważniejsze, polubili przypadki. Także jeśli czujesz, że ten kurs może Ci pomóc,
koniecznie zapisz się na listę oczekujących i dzięki temu będziesz dostawać wszystkie szczegóły na temat tego kursu. Dzisiaj to na tyle. Zapraszam Cię do następnej lekcji już wkrótce. Do zobaczenia.